Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu sierpnia. Także podsumowanie standardowe z fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii, kolektorów słonecznych, auta elektrycznego i co tam jeszcze wyjdzie w międzyczasie. Słuchajcie, także lecimy, zaczynamy od solar trackerów. Pracują cały miesiąc bez żadnych problemów, oprócz 2 dni. No bo u mnie przeważnie jak widzę, że idzie burza albo coś w tym rodzaju, sobie tutaj blokuję, idę i dosłownie wyłączam pion cały, odcinam się od energetyki, żeby jak tam pierdzielnie w linię, to mi nie popaliło niczego w środku. Też wyłączam falowniki, bezpieczniki spuszczam w dół od PV-ki, jest zwiększone bezpieczeństwo. No i burza przeszło, tutaj sobie włączyłem główny, włączyłem sobie off-gridowy falownik, a zapomniałem włączyć gridowy właśnie od tych 2 instalacji i 2 dni trackery się kręciły, ale produkcji nie było żadnej. Ja tu przychodzę wieczorem, patrzę, mówię, o no to fajnie. Ja tam nie siedzę cały czas, jakby się komuś wydawało. No i życie, no i wyszło, no i tak 2 dni uciekło, tam może te 100 kWh. Z drugiej strony ja będąc net meteringu, nie dając rady wykorzystać tej całej energii, tak i tak by przepadło, także nie ma źle, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No nic, tak wyszło. Także trackery dają radę elegancko, słuchajcie. Temat basenu, jak słońce świeci, jak nagrzeje, to się używa, jak nie nagrzeje, to się nie używa, no i tyle, bo jest też chłodno w dzień, ale na te upały fajnie to sobie, słuchajcie, radzi. Polecam naprawdę, bez tego o co tutaj jest, tam sobie można jakąś folię, inne rzeczy, to nie są drogie rzeczy, powiem wam, takie baseny, a bardzo fajna frajda z tego wychodzi. I tak, tutaj nic się nie zmieniło, produkcja idzie, powiem wam, ta instalacja na południowy wschód, jak dobrze słońce świeci, to jest 2,4 kW, no to i 12 kWh bez problemu potrafi dziennie zrobić, także bardzo fajnie. Kolektory utrzymują około 65-70 stopni, słuchajcie, na układzie, także też bardzo fajnie to lata. Teraz mamy 59 rur, tak, do grzania 800 litrów wody. Mitsubishi, jakie Mitsubishi? Renówka, auto elektryczne. Nie wiem dlaczego mi się światło w środku świeci. Właśnie jestem ciekaw, czemu mi się światło tu świeci. Wszystkie drzwi pozamykane. O, ono się świeci, nie wiem dlaczego. Aktywował się czy co? Kluczyk? Nie, wyłączony. Ty czego ty się świecisz? Nie wiem, dobra, nieważne. Może później mu przejdzie. Renówka, tłucze kilometry. Powiem wam, w tym miesiącu też prawie 1300 km. To będzie w Excelu, także wszystko będzie bardzo dokładnie wrzucone i robi robotę. Co dalej? Bo się dzisiaj coś nie mogę ogólnie ogarnąć. Ładowarki ładują, stacje ładowania chodzą. Pomału zaczynam modernizację robić znowu układu ogrzewania, także boiler wyleciał. Powiem wam, po 8 latach ten boiler, nie widać po nim żadnego praktycznie zużycia. W środku emalia jak nowa. Jest podwójna wężownica, także on jest dostępny, jakby ktoś był z okolicy, nawet do 40 km dowiozę. Panele też się sprawdzają, produkują energię elegancko. Polecam bardzo, bardzo, nieważna firma, polecam klimatyzację na okres teraz, na te upały. No to jest normalnie, powiem wam, błogosławieństwo. Jak zobaczycie w Excelu, nie ma nie wiadomo jakich dużych zużyć. Także bardzo polecam sobie klimę założyć. W lecie chłodno, w okresie przejściowym albo nawet w zimie grzejemy. I lecimy, słuchajcie, dalej. Może najpierw tutaj, a później wrócę na sam koniec tutaj. I tak, kolektory. Tak jak mówiłem, o zobaczcie, dzisiaj nie ma słońca, powiem wam, dzisiaj pochmurno cały dzień. Na zbiorniku 300 litrowym jest 60 stopni ponad zostało, a zbiornik 500 litrowy jest 52 stopnie. Także wczoraj w miarę kąpanie było większe, to poszło. Bo się zgubiłem.
A, boiler wyleciał, boiler był tam, także wyleciał z układu. Ten boiler, co leży tam, to on tutaj był w układzie jako takie mieszanie dla CW. Teraz będzie mieszanie dla CW na wężownicy tutaj miedzianej w tym buforze. Także dla tych, co nie wiedzą, tak było, tak będzie, taki jest plan. Pomalutku, na spokojnie uzbrajam sobie bufor w to, co mam. Niektóre rzeczy dokupuję, niektóre rzeczy muszę zwrócić, czekam. Także póki nie będę miał uzbrojonego bufora, to nie biorę się za przerabianie wszystkiego, bo na przykład na grzałkę muszę czekać, żeby mi kolega jeszcze zrobił, żeby to wszystko pozalewać. Bo zbiornik ma stać tutaj. Tutaj buderusik ma wyjechać, buderusa przestawiam tutaj, o, już jest miejsce niego zrobione, także buderus sobie będzie stał tutaj i to sprawi, że będzie lepsza sprawność kolektorów, bo do tej pory to do buderusa tak, może tak, tu jest powrót do kolektora, tam jest kolektor z tamtej strony. I ja będę obracał obieg całości. Teraz gorące będzie szło tutaj i od razu będzie do zbiornika szło, czyli będę miał, nie wiem, tam ze 4 metry tylko rury, a do tej pory to z 12-15 metrów jest, no i jednak na rurociągu strata, jakby nie było. Także, tak jak mówię, zaślepiać wszystko, muszę tak zbiornik poskładać, żeby po prostu już można było go postawić, podpinać wężownicę, bo tu cały układ glikolowy do przerobienia, CW też trzeba poprzerzucać i żeby te wężownice po prostu tam powietrze nie grzały, to też od razu sobie go zaleję, później sobie będę dalej inne rzeczy podłączał, dalej tam pompę ciepła, to wszystkie obiegi będę podłączał, ale chodzi o to, żeby zbiornik zalany wodą i już wężownica glikolowa i do CW już mogła działać, po prostu tą energię cały czas mieszać. Także na spokojnie to się wszystko poogarnia. I magazyn energii. O, przy okazji, na przykład takie chłockie klocki. Bierzesz, zamawiasz sobie nyple solarne, 3/4 przychodzą ci jedna druga. No i dalej to odsyłka, poprawki, inne rzeczy. I to tak to wygląda niestety, nie? Magazyn energii powiększony w tym miesiącu o kolejne 2 baterie. Znaczy o jedną, bo jedna była, druga dojechała. Także jest tutaj już w lifę po 4. Ściana tutaj jest 20, tu jest 5 i tutaj jeszcze pasuje jedną, to będzie 30. Także jak na razie to wygląda w ten sposób. 25 kWh. Lata sobie to bardzo fajnie. Już ta instalacja 2,4 kW plus te 2,4 nie dają rady tego przeładować, no bo ja używam tej instalacji, słuchajcie, cały czas. Jak widzicie, o dzisiejszy pochmurny dzień, co mamy tylko 1,5 kWh niestety. Z 2,4 kW uzyskanej energii, zaraz przejdziemy do trackerów, ile tam się jeszcze dzisiaj udało odzyskać. Ale mamy 1,5 kWh, a zużycie jest 3-4. To tylko dom chodzi, pralka i inne tam pierdoły. Auto nie jest zapięte, wczoraj było naładowane, także na dzisiaj energii wystarczy. Nie ma potrzeby ciągnąć na siłę tej energii i bardzo sobie to fajnie, słuchajcie, lata. Także magazyn energii niskonapięciowy. Bardzo polecam. Nieduże, na przykład 5 kWh plus falownik. Nie musi być ten, trochę paneli i już tej energii możecie sobie nałapać przez przez okres świecenia słońca, nie? Tak, mamy tutaj, ile tam było, nie pamiętam. Cofnijcie sobie, ile tam było kilowatogodzin, 1,5 na dzisiaj, bo ja tak mówię, to później połowę rzeczy nie pamiętam. Tu 1,5, tu z 2 solar trackerem mamy 6, także 8 kWh już do 14 narobiło. Zawsze to jest, że tak powiem, 8 kWh. Jakby się udało, to można wszystko sobie, baterię zgromadzić. Jak się nie uda, to trzeba dodawać to do sieci. Niestety tak to, słuchajcie, wygląda. Także w miarę myślę, że się pomieściłem we wszystkim. I co? Lecimy do Excela. No i dobra, lecimy z Excelem. Także standardowo z sieci pobrane 231 kWh, do sieci oddane 1310 kWh. Produkcja z obu solar trackerów to jest 1480. No ciekawe, ile byłoby więcej, jakby nie te 2 dni bez produkcji, życie. I tak, autokonsumpcja 170 niestety.
nie ma na czym autokonsumpcji robić, a z drugiej strony magazyn energii też przejął dużą część po prostu zużycia w domu. To z instalacji gridowej już tak no nie ma po prostu. To tyle co w nocy tak naprawdę wciąga. Znaczy w nocy wciąga z sieci, a tyle co przez dzień klimy chodzą i tam jakieś inne rzeczy jeszcze co nałapią. Dobra, lecimy dalej. Nadwyżka rośnie 3760 kWh. Teoretycznie, w praktyce powinno być więcej, bo tam jeszcze naliczają. Oby jak najdłużej to tak trwało. I tak, zużycie prądu 410 kWh. Spadło mi zużycie prądu i tak się zastanawiałem gdzie. Nie wiem, no, ale te 90 kWh mniej zawsze to do przodu, że tak powiem. I tak, w samym domu poszło 270 kWh. Może też przez to, że nie doładowywałem elektryka tutaj z gridowej instalacji, tylko praktycznie w gridem wszystko się udało obskoczyć. Tam może bez 10 kWh. Pompa ciepła do CW 0. Kolektory ogarniają temat. Farelka też nic. 7 na razie stoi jeszcze niespięte. Klima dmucha, chłodzi 122 kWh. Powiem wam, to już by nie szło wrócić do czasów bez klimatyzacji niestety. I tak, u dziadka klima 2.6, 9 kWh. To praktycznie praca na podtrzymaniu i tak chyba z jeden dzień już tak było w maszynowni, po prostu chyba 26 stopni było na dole w maszynowni, że otworzyłem drzwi dziadka, puściłem klimę na fulla, postawiłem wentylator w korytarzu i tak mieszałem to powietrze, żeby dół trochę schłodzić, bo już normalnie no wszystko jest tak nagrzane przez te dzień w dzień 30 stopni, że no niestety siłą rzeczy nie idzie tego w nocy odparować, no tak jest wszystko po prostu nagrzane. I tak, razem to mamy dwa klimatyzatory 131 kWh. I tak, tutaj COP na razie z pompy nie mamy, bo nie ma z czego być. I tak, średnia temperatura 20,8. No jednak spadła, w tamtym miesiącu było 21,6. Ale to 20,8 to może i było więcej, tylko widzieliście te minus 35 czy ile tam było. Jakiś błąd się wkradł i to też pewnie w statystykę wrzuciło. I średnia prędkość wiatru to jest 1,9 metra na godzinę, tak? Nie, czy 1,9 km. 1,9 km na godzinę, tak, bo nie mierzymy w metrach na sekundach, tylko w kilometrach na godzinę. Mam już to wszystko czasem po prostu miesza. No nie wiało i tyle. Dobra, teraz tak, teraz robimy przeskok do off-gridu. To mamy tutaj, o jest, ok, mamy off-gridzik. I tak, nasz off-gridowa instalacja z możliwością podbierania z sieci, no to podebrała 96 kWh, całkowite zużycie to jest 490 kWh i energia, którą udało się odzyskać, no, że tak powiem bezpośrednio, pośrednio z paneli, kurde, no znowu słowo zgubiłem, którą się udało po prostu odzyskać, prawda, czyli energia zużyta minus energia pobrana z sieci, coś mi dzisiaj nie idzie, daje nam to, co nam zostało, czyli 394 kWh, a to jest 80%, czyli to autokonsumpcja, czy z baterii, czy z paneli 80% udało się odzyskać, resztę trzeba było po prostu dobrać. I całościowo już do sierpnia to jest 86%. I zobaczcie, już się udało z tych 2,4 kW na południowy wschód i z dwóch paneli 400 W, czyli 800 W na południowy zachód, udało się już 2053 kWh w tym roku. To nie jest po prostu mało, jeszcze w dodatku na to, że instalacje są w niekorzystnych kierunkach do kierunku południowego, że tak powiem. Także bardzo dobrze, że to tak idzie. I idzie tylko do przodu. O, z tego co ja widzę, 3000 kWh powinno się udać ugryźć. Także przy dzisiejszych cenach prądu, nawet po złotówce jakby liczył, to macie 3000 zł, jakby nie było z takiej niedużej instalacji. I teraz tak, wszystko przeskakujemy do auta elektrycznego. Dobra, kangurem 1280 km. Ja tak zobaczcie, jak jeżdżę. Normalnie niby się jeździ tu tam siami jeszcze gdzieś, a takie średnio no tak samo, nie? Także w tym roku już prawie 9000 km zrobione.
na ten, no dokładnie to 8843 km. Na to poszło 1905 kWh. W tym miesiącu poszło 259. Klima nie stygła, także zużycie takie same jak w tamtym miesiącu, bo no jednak na klimie się jeździ, na klimie auto stoi, chodzi, chłodzi się i ona niby dużo nie ciągnie, ale jednak jakby to nie było, to kolejne urządzenie prądożercze. I tak, słuchajcie, i w tym miesiącu na paliwo udało mi się nie wydać 555 zł. Także kolejny grosik, jak to mówią, grosz do grosza i się zbierze. I w tym roku zobaczcie, już mamy 3960 niewydane, a w tamtym roku było 1400. Także bardzo ładna sumka się z tego zaczyna, słuchajcie, robić. I tak, i to wszystko wyszło przy cenie ropy 6,20, bo ja liczę ile by mi poszło, ile bym spalił na 100 km. Średnio mam wyliczoną 7 litrów ropy, całoroczna średnia jest wyliczona i z tego dopiero odliczam oszczędność, a nie z kilowatogodzin. O, to jest właśnie tutaj najważniejsze. No i nagrzewanie postojowe, nic nie poszło, bo nie było potrzeby grzać, tylko trzeba chłodzić. I teraz tak, jeszcze przeskoczymy sobie do instalacji. Mamy tutaj elegancko. I tak jak mówiłem, w tym miesiącu z obu instalacji, jak widzicie tutaj na czerwono są dwie instalacje razem, bo no, muszą na jednym falowniku chodzić, także na razie to jest podsumowanie, ale jest szansa, że dalej rozdzielę te instalacje i ja tutaj mam do chyba 2023, powiem wam, gdzieś tak 1 rok tylko chodzi wszystko na falowniku, tylko to podsumowałem całością, żeby to już wyglądało na dwie instalacje, jak zaczęła się 5 kW tutaj. Ja te wszystkie dane mam, także to mi nie zginęło i jak dobrze pójdzie, to z powrotem rozdzielę te instalacje i będzie to dalej robione osobno i mi to też pasuje, żeby właśnie było to wszystko robione osobno. I także w tym miesiącu 1480 kWh, w tym roku już mamy z dwóch instalacji, czyli 8,5 kW na dwóch solar trackerach jednoosiowych o stałym kącie 40 stopni mamy już 9904 kWh, co nam daje już 1119 kWh z 1 kW instalacji, także bardzo dobry wynik i całościowo produkcji już jest 71 511 kWh, co nam daje 11 007 kWh za cały okres pracy tych solar trackerów. Także bardzo dobry wynik po 8 latach, już taki standardowy wynik na normalnej instalacji o kącie około 35 stopni skierowanych na południe, co daje wykres, że jednak solar trackery dają radę, a to wszystko zależy co kto jak komu się chce. Dobra, słuchajcie, a jeszcze tutaj mamy słupeczki, także słupeczki mamy sierpień, jak widzicie, bardzo ładnie wyskoczył ponad normę i jakbym te 2 dni mi nie uciekło, to by był jeszcze gdzieś tutaj wyżej, no jednak maksymalnego nie pokonałem, bo najlepszy sierpień to był 1738 kWh i nawet podchodził pod lipiec. No jak maj i czerwiec jednak tutaj z produkcją są najlepsze. W maju jeszcze trochę chłodu, to idzie produkcja lepsza, a czerwiec, lipiec z długości dnia wychodzi, tylko znowu tutaj zaczyna się robić gorąco i jak nie w jedną, to w drugą stronę. Także tak to wygląda. I tak to wygląda. No, dzień już krótszy. Chyba nawet około godziny, bo ja tak widzę, kiedy solar trackery mi wracają. Przedtem nastawione są na 8, także o 8 jeszcze wracały, jeszcze trochę słońca było, teraz już pasuje je przestawić na 7. Muszę, nie muszę, a ja to tam poklikać w sterownik chwilę i jest gotowe. I co? I pomalutku, na spokojnie rozbudowa tego wszystkiego. To teraz to bufor jest tak naprawdę i przerobienie całego układu hydraulicznego, podpięcie z powrotem pompy ciepła przez wymiennik rurowy. No trochę tej roboty tam będzie, tak jak mówiłem, najbardziej mnie trzyma w tym momencie, znaczy jeszcze części mnie trzymają, ale pogoda mnie trzyma, bo przerobienie układu solarnego jednak pasowałoby to i jednym rzutem zrobić,
Najlepiej tego już po 15, jak słońce mi schodzi z kolektorów, to wtedy glikol spuszczę. Kolektory będą trzymały jeszcze temperaturę, ale już, że tak powiem, nic im tam się nie stanie, bo promieniowanie słoneczne na nie bezpośrednio nie będzie działać, także nie wybuchną, nie będzie na nich 300 stopni i w ogóle, a tutaj można na szybko przerobić. A z drugiej strony przekładanie zbiorników z gorącym glikolem to też nie takie proste, także już się pojawią słowa tych niezwolenników tych tematów. Tak jak normalnie wybudujecie instalację solarną, to działa od zawsze, a u mnie to jest wieczna przeróbka, także ja sobie z tym dam radę tak na spokojnie. I tyle. Co do zbiornika, ostatnio wrzuciłem film, to takie pomieszanie z poplątaniem w komentarze, jedni za, drudzy przeciw. Słuchajcie, dla mnie to jest zabawa. To jest zabawa i tak wszyscy, znaczy tak, część się pojawia, że znowu ludzie, nie może tak powiem, wiele osób nie zrozumiało, że ten bufor jest u mnie na testach. Słuchajcie, i teoretycznie, jak mi się nie spodoba, mogę go wrócić. Tak samo jak te baterie, cała reszta, jakby nie ci wszyscy sponsorzy, te firmy, to może takiego mocnego słowa użyję, ale ciemnogród w naszym kraju by się pogłębił jeszcze bardziej. Ja tu nie jestem w tym temacie idealny, ja się cały czas na tym wszystkim uczę, ale każdy błąd, który popełnię, to daję wam znać, że popełniłem błąd i że zmieniamy to w drugą stronę. No i tyle, no. Może mnie niektóre firmy za to nie lubią, nie lubiały, teraz chcą współpracować, bo chyba jakiś potencjał w kanale widać z 3., 5. czy 10. strony. Pokażcie mi drugi taki kanał jak mój, teraz taka autopromocja może trochę, w którym tyle jest na bieżąco pokazywane. To zajmuje bardzo dużo pracy i trzeba chcieć, żeby się chciało to wszystko ogarniać. I tak jak mówię, kanały się pojawiają i się rozsypują, bo ludzie nie mają na to czasu, bo to trzeba lubić po prostu. Nie idą wyświetlenia, jak to, jak tamto, a dobra, jest tu, już mamy 200 wyświetleń na filmie albo 1000, szkoda sobie tam, że tak mówię, w dupę zawracać. Nie, to trzeba, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Ja w tą stronę poszedłem i idę dalej i bardzo fajnie się to rozwija i są kolejne negocjacje z różnymi firmami i będą się pojawiać kolejne rzeczy, będą się pojawiać kolejne reklamy i tak jak mówię, jak się komuś nie podoba, ja nikogo tu nie trzymam na siłę, dlatego nie proszę o subskrypcję, nie proszę o lajki, to jest mój, no prywatny nie, publiczny, ale hobbystyczny kanał, w którym pokazuję to, co i tak bym zrobił do pewnego momentu. Bo jakby nie ten kanał, to bym tego, co już od kilku lat pokazuję, nie było, bo by nie było sponsorów, nie byłoby tych rzeczy i wy też nie mielibyście wyboru. Bylibyście skazani na to, co wam te domokrążcy powiedzą. No, czasem jak przychodzą do mnie ci domokrążcy, co mnie jeszcze nie rozpoznają, całe szczęście, to takie bajki opowiadają, że normalnie ja nie wierzę, że oni takie rzeczy ludziom mówią, ale tak jest prawda, no tak ludzi nakręcają, ile wlezie. Także ile mogę, tyle pomogę. No i tyle. Tak to wygląda na koniec, trochę takich, nie wiem, czy żali, czy samochwalstwa, czy czegoś. Razem trzeba. Także w komentarzach piszcie dalej, co dzieje, jak i dlaczego. Zbiornik uruchamiam i lecimy z tematem, bo będzie bardzo fajnie. Dużo fajnych testów na pewno na ten temat. No i z całą resztą też, bo idzie znowu sezon grzewczy, także zimowy i dalej będzie. Czy to da radę, jakie porównanie, co z czym, jak i dlaczego. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło. Cześć.